Odkrywaj ze mną Cieszyn, małe miasto z wielką historią. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to daj lajka, napisz komentarz, zasubskrybuj kanał. To naciśnij dzwoneczek, abyś była informowany o nowych filmach. Możesz mi także postawić kawę w serwisie buycoffee.to, zapłacisz blikiem bez rejestracji lub w serwisie buymecoffee.com. Spacer po tym pięknym i zabytkowym mieście zaczynamy od dworca kolejowego, który został bardzo fajnie zmodernizowany. Łączy zabytkowy obiekt z nowoczesną infrastrukturą. Cieszyn leży u podnóża Beskidu. To oczywiste, że musimy się tu trochę powspinać. Idąc do ulicy Wojciecha Korfantego, możemy podziwiać mur z muralami dotyczącymi historii Cieszyna i regionu. Ulica Wojciecha Korfantego wita nas secesyjnymi kamienicami, które wprowadzają nas w zabytkową część miasta. Na przedłużeniu ulicy Korfantego znajduje się Kościół Świętej Trójcy. Kościół Świętej Trójcy w Cieszynie to jeden z najcenniejszych zabytków miasta i prawdziwa perełka architektury gotycko-renesansowej. Jego historia sięga XVI wieku, a charakterystyczna sylwetka dominuje nad okolicą. Ruszamy do góry ulicą Matejki. Zostawiając za plecami kościół, dochodzimy do Cieszyńskiego Rynku. Ten spory plac jest otoczony kamienicami. Każda z tych kamienic ma swoją własną, bogatą historię, która odbiła się piętnem na stylach architektonicznych, jakie sobą prezentują poszczególne budynki. Mamy tu i gotyk, i barok, renesans, i eklektyzm. Nad nimi wszystkimi góruje wieża ratusza miejskiego. Na środku rynku stoi figura świętego Floriana, która ma strzec miasto i jego mieszkańców przed pożarami, które niejednokrotnie niszczyły to piękne miasto. Gdy mam czas, lubię się szwendać wąskimi uliczkami. Dlatego skręciłem w ulicę Szeroką, która kiedyś była głównym szlakiem na Morawy, ale z czasem została zabudowana budynkami tak blisko siebie, że niemal się stykają. W połowie tej ulicy natkniemy się na kościół Świętego Krzyża, należący do klasztoru braci mniejszych franciszkanów. Kościół ten został wzniesiony w XIII wieku przez Piastów Cieszyńskich. Na końcu ulicy Szerokiej wystarczy spojrzeć w lewo i już jesteśmy w Parku Pokoju. Park Pokoju jest zlokalizowany w miejscu dawnej fosy przy murach miejskich. W parku tym przedstawiciele państw europejskich negocjowali warunki zawarcia tzw. pokoju cieszyńskiego, kończącego wojnę o sukcesję Bawarii. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymał on nazwę Park Pokoju. W 1931 roku park został wyposażony w drewnianą estradę dla orkiestry oraz sadzawkę z fontanną. Po ostatnich pracach konserwatorskich w 2001 roku w wewnętrznej części parku urządzono lapidarium złożone z fragmentów cieszyńskich pomników i elementów miejskiej architektury. Znajdziemy w nim także stojący centralnie żeliwny pomnik cesarza Józefa II. Cieszyn słynie z wielu rzeczy. Jedną z nich są cieszyńskie kanapki, wyrabiane przez PSS z Połem. Jest to pyszne, świeże pieczywo typu weka, na to śledź bez ości, jajko, specjalny majonez i pietruszka. Mówię wam, rewelacja.
Dla tych, co nie lubią śledzi, są wersje z pastą jajeczną, szynką, sałatą i makrelą. Ulica Głęboka jest według mnie jedną z najbardziej uroczych uliczek nie tylko w Cieszynie, ale spośród wszystkich miejsc, w których byłem. Bardzo mi się podobają piękne drewniane witryny i detale architektoniczne. Można spacerować godzinami i podziwiać umiejętności dawnych artystów i rzemieślników, a fakt, że ta ulica leży na wzgórzu, dodaje jej jeszcze uroku. Wzgórze Zamkowe w Cieszynie. Historia tego miejsca sięga do początku państwa polskiego. Zanim odkryjemy, co na tym wzgórzu się znajduje, musimy się wspiąć na niewielkie wzniesienie i przejść przez bramę wjazdową dworku letniego Habsburgów. Wzgórze Zamkowe to raj dla pasjonatów historii. Znajdują się tu bardzo cenne zabytki, takie jak Rotunda, najstarszy zabytek Cieszyna i jeden z najstarszych w Polsce. Powstała w XI wieku jako kaplica zamkowa. Jej okrągła forma i romańskie detale świadczą o długiej historii tego miejsca. Rotunda jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta i znajduje się na banknocie 20-złotowym. Wieża Ostatecznej Obrony, znana również jako Stara, to średniowieczna wieża obronna zbudowana w XIII wieku. Pełniła funkcję refugium, miejsca schronienia w przypadku przełamania obrony zamku. Wieża Piastowska, masywna wieża wzniesiona w XIV wieku, była częścią systemu obronnego zamku. Jej górne partie ozdobiono kamiennymi herbami książąt cieszyńskich, są charakterystycznymi elementami panoramy miasta. Z wieży piastowskiej można podziwiać panoramę Śląska Cieszyńskiego.
A dla tych, którzy kochają piękne widoki, na wzgórzu oprócz tarasu widokowego na wieży jest punkt widokowy. Ze wzgórza roztacza się przepiękny widok na miasto, rzekę Olzę i okoliczne wzgórza. Błądząc ulicami Starówki trafiam na intrygujące schody zwane Młyńską Bramą. Schodzę w dół, skręcam w lewo i znowu jestem oczarowany Cieszynem, ponieważ trafiłem do cieszyńskiej Wenecji. Cieszyńska Wenecja to jeden z najbardziej urokliwych zakątków miasta. Ta niewielka, malownicza dzielnica położona jest nad sztucznym kanałem, zwany Młynówką. Dzięki temu, że budynki stojące przy kanale są połączone mostkami, cała okolica przypomina nieco włoską Wenecję. Stąd też wzięła się jej nazwa. Cieszyńska Wenecja to prawdziwa perełka na turystycznej mapie Śląska. Jeśli odwiedzisz Cieszyn, koniecznie musisz zobaczyć to magiczne miejsce. Do niedawna nie zdawałem sobie sprawy, że w Cieszynie jeździł tramwaj. To była najkrótsza trasa, licząca 1793 metry, była też najkrócej działająca, bo około 11 lat, od roku 1910 do 1921. Łączyła dworzec kolejowy w Cieszynie z rynkiem. Gdy podzielono Cieszyn między Czechosłowacją a Polską, kilka lat temu był pomysł o odbudowie tej linii w celach turystycznych, ale okazało się to zbyt trudne i kosztowne. W zamian postawiono replikę wozu tramwajowego, który kursował w tym mieście, a na ulicy Głębokiej zostały umiejscowione w bruku kawałki torowiska na wysokości przystanków, które tam były. No i dochodzimy do mostu. Obecnie jest to most przyjaźni łączący Polskę i Republikę Czeską. Gdyby nie tablice, nikt by nie zauważył, że to granica dwóch państw. Kiedyś na tym moście stał posterunek graniczny i siał postrach na wszystkich, którzy mycili z Czech wódę, becherowkę i Spiritus Royal. Kto pamięta, co przemycało się w drugą stronę? Napiszcie w komentarzu. Jeśli chcecie zobaczyć spacer po drugiej stronie mostu, to zapraszam na następny film, który niebawem się ukaże. Podsumowując mój spacer po Cieszynie. Ja tym miastem jestem oczarowany. Urzekła mnie jego historia, zabytki, atmosfera. Naprawdę czuć tu klimat minionych czasów, zwłaszcza cesarskich. Jeśli szukasz pomysłu na jednodniową bądź weekendową wycieczkę, lubisz spacerować, zwiedzać, interesujesz się trochę historią i architekturą, to Cieszyn jest idealnym miejscem dla Ciebie. Więcej ciekawych miejsc zapraszam na www.odkrywajzemną.pl. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to daj lajka, napisz komentarz, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, abyś był informowany o nowych filmach. Kawę w serwisie buycoffee.to zapłacisz za nią szybko blikiem, bez żadnej rejestracji. Link do serwisu w opisie do filmu. Dzięki wielkie.